Cześć, ostatnio jest strasznie gorąco, więc pomyślałem sobie, że tematem dzisiejszego odcinka będzie taka archiwalna publikacja, która być może przynajmniej w sposób symboliczny sprawi, że poczujemy się nieco chłodniej. To jest instrukcja obsługi chłodni domowej Foka, czyli po prostu lodówki, aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj w tej instrukcji obsługi chyba jeszcze słowo lodówka w żadnym miejscu nie pada. To jest instrukcja, myślę, że gdzieś z początku lat 60. Zaraz ją sobie obejrzymy. Nawiasem mówiąc, ostatnio na targu Staroci kupiłem kilka starych numerów Przyjaciółki, tygodnika Przyjaciółka. Ten akurat jest z okazji Dnia Matki z 24 maja 1964 roku. I w tej Przyjaciółce tak się składa, że znalazłem taką rubryczkę Ciułanie i bimbanie o różnych wadliwych produktach i skargach czytelników na kiepską obsługę w serwisie gwarancyjnym. I jest tutaj m.in. list pana Mariana z Krakowa, który właśnie narzeka na chłodnię domową czy na lodówkę Foka i na obsługę serwisu gwarancyjnego w Argedzie. Zaraz to sobie przeczytamy, bo jest to bardzo fajne, ale najpierw chciałbym razem z wami obejrzeć tę instrukcję obsługi. Ona jest dosyć długa, jest nawet fajna, bo tutaj dosyć szczegółowo opisano budowę i działanie takiej lodówki czy chłodni domowej. Może nie będę czytał wszystkiego, bo zrobię też skan w pliku PDF i umieszczę całą tę instrukcję, czy link w każdym razie do pliku ze skanem tej instrukcji w opisie tego nagrania. Nawiasem mówiąc, ja takiej starej chłodni z zakładów metalowych Zakrzów we Wrocławiu jeszcze nie mam, ale kilka modeli już widziałem. Jeżeli trafię gdzieś u mnie w pobliżu, to postaram się także taką czy podobny model starej lodówki, starej chłodni domowej zdobyć i obejrzymy sobie wtedy tutaj z bliska. Instrukcja na pewno się bardzo przyda. Czyli mamy instrukcję obsługi chłodni sprężarkowej, zakłady metalowe Zakrzów we Wrocławiu. Tutaj nawet jest zdjęcie produktów ustawionych w takiej lodówce. Jest serek, tutaj jest jakiś dżem chyba, śmietana albo mleko, konserwy. Bardzo fajna lodóweczka, zakłady metalowe Zakrzów, Wrocław, ulica Przedwiośnie 2, chłodnia sprężarkowa Foka, produkowana jest w dwóch typach L7 i L7A. Dalej jest opisana różnica pomiędzy tymi typami. Jest to nowoczesny typ chłodni produkowany w kraju po raz pierwszy. Działanie chłodni jest sprawdzone i spełnia wymagania stawiane tego typu urządzeniom w świecie. Konstrukcja chłodni została opracowana w biurze konstrukcyjnym naszego zakładu pod nadzorem artysty plastyka. Niniejsza instrukcja zapoznaje z właściwą obsługą i eksploatacją chłodni. Prosimy o przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji, których przestrzeganie zapewni poprawną pracę chłodni. Na końcu instrukcji umieszczona jest ankieta, którą prosimy wypełnić i wysłać na nasz adres. Przesłane ankiety pozwolą na uwzględnienie życzeń użytkowników w dalszej produkcji. Tutaj jest charakterystyka techniczna chłodni, jest wysokość, szerokość, długość, czyli całe wymiary, głębokość. Pojemność chłodni 100 litrów. No wyobraźcie sobie dzisiejsze gospodarstwo domowe z tak malutką lodóweczką. No, dzisiaj powiedziałoby się, że jest to może lodówka kempingowa. Średnie zużycie energii elektrycznej 1,4 kWh na dobę. Napięcie nominalne 220 V, ciężar chłodni około 60 kg, prąd zmienny. Tutaj jest rysunek całego agregatu chłodzącego, opis techniczny. Agregat. Do chłodni sprężarkowej L7 Foka stosowane są dwa typy agregatów. Agregat AZ70 produkcji czechosłowackiej, zakłady Kalex. Agregat LD 17000 produkcji zakładów wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Poniatowej. Agregat AZ70 o wydajności chłodniczej 90 kcal na godzinę posiada sprężarkę typu KZE o pojemności 7,23 cm3 i silnik elektryczny na prąd zmienny o napięciu 220 V, mocy znamionowej 70 W, 1420 obrotach na minutę, parownik agregatu typu 4721, ilość czynnika chłodniczego wynosi 150 g, ma też termoregulator. Skraplacz agregatu umieszczony pod komorą chłodni. Agregat LD 17000, czyli to jest ten produkowany w Poniatowej o wydajności chłodniczej około 135 kcal na godzinę. Sprężarka tłokowa SPEF -1-00 o pojemności 9
2,03 cm3, silnik elektryczny na prąd zmienny o napięciu 220 V, moc znamionowa silnika 93 W, ilość obrotów 1420 na minutę. Parownik płaszczowo-rurkowy LD 17000, ilość czynnika chłodniczego 115 cm3, termoregulator, skraplacz umieszczony na tylnej ścianie chłodni. No tutaj jest szafka wykonana jako typ stołowy, komora wewnętrzna i ściana wewnętrzna drzwi wykonana z tworzywa sztucznego, drzwi chłodni wykonane z blachy stalowej głęboko tłoczonej, blat chłodni wykonany z tworzywa sztucznego itd., itd. Tutaj jest jeszcze mowa o oświetleniu, ale widać, że jest to skreślone i jest postawiony znaczek kontroli technicznej, tak jakby te chłodnie nie posiadały wewnątrz oświetlenia. Trzeba to będzie sprawdzić. No i jest tutaj oczywiście użytkowanie chłodni. Może nie będę tego wszystkiego czytał, ale jeżeli Was to interesuje, możecie to oczywiście na skanie obejrzeć. Tutaj jest o lokalizacji, czyli o ustawieniu takiej chłodni. Należy ustawić w miejscu oddalonym od źródeł ciepła, nienasłonecznionym i przewiewnym. Do wybranego pomieszczenia należy doprowadzić stałą sieć prądową zakończoną gniazdkiem dwubiegunowym z kołkiem ochronnym. Chłodnia sprężarkowa Foka posiada uziemiony agregat, termoregulator i szafkę. Przewodem uziemiającym jest trzecia żyła przewodu prądowego wyprowadzona na kołek uziemiający wtyczki. Uziemienie polega na zerowaniu lub uziemianiu gniazdka z kołkiem ochronnym. Zainstalowanie gniazdka oraz instalacji uziemiającej może dokonać tylko elektryk posiadający uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwie wykonana instalacja uziemiająca grozi w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej porażeniem prądem. Tutaj jest o umyciu chłodni ciepłą wodą, żeby usunąć jakieś zapachy pozostałe po procesie produkcji. Ustawianie chłodni w pewnej odległości od ściany, co najmniej 40 mm, no i włączanie chłodni. Prawidłowo ustawioną, wymytą i suchą chłodnię można włączyć do sieci. Chłodnię włącza się do sieci poprzez włożenie wtyczki przewodu zasilającego do uziemionego gniazdka. Drzwi chłodni muszą być zamknięte. Gałkę termoregulatora nastawia się na maks zgodnie z umieszczonym napisem. Rozruch silnika odbywa się przy pomocy przekaźnika prądowego z nadprądowym zabezpieczeniem termicznym. Po włączeniu do sieci chłodnia zaczyna pracować po 2 do 4 minutach. Po 1 godzinie chłodnia znajduje się w pełnym rozruchu. Należy wtedy przestawić gałkę termoregulatora na położenie średnie, a komorę wypełnić produktami. Działanie chłodni sprężarkowej, chłodzenie i regulacja temperatury. Chłodzenie w szafie chłodniczej odbywa się poprzez odprowadzenie ciepła przez parujący czynnik chłodniczy F12, który znajduje się w agregacie. Obieg czynnika jest wymuszony przez kompresor. Tutaj mamy opis różnych stref takiej chłodni z różnymi zakresami temperatur. Kompresor przetłacza pary czynnika chłodniczego do skraplacza. Skroplona ciecz przepływa do parownika, gdzie odparowując pobiera ciepło z komory, dając efekt chłodzenia. Z parownika czynnik chłodniczy w postaci par zostaje zassany do kompresora. Temperatura w parowniku wynosi około -15 stopni. Temperatura w komorze chłodni w ustalonych warunkach pracy waha się w granicach od 0 do +6. Tutaj nawiasem mówiąc też nie jest używane określenie zamrażalnik, jest używane tylko określenie parownik. Zainstalowany w chłodni termoregulator, którego gałka znajduje się na blacie lub wewnątrz chłodni, pozwala na obniżenie lub wzrost temperatury w komorze chłodni zgodnie z zapotrzebowaniem. Wyłączenie chłodni następuje przez przemieszczenie gałki termoregulatora na pozycję stop. Wyłączenie chłodni spod napięcia następuje przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka wtykowego sieci elektrycznej. No i dalej jest rozdział o przechowywaniu produktów w naszej chłodni. Właśnie jest tutaj o 3 odrębnych przestrzeniach chłodzenia pokazanych na rysunku. Przestrzeń zamrażania znajdująca się w parowniku chłodni o pojemności około 8 litrów, zamknięta pokrywą. Zwracam uwagę na wymiary, czy na pojemność. 8-litrowy zamrażalnik, czy w tym przypadku parownik. Przestrzeń chłodzenia pierwsza, obejmująca wewnętrzną część komory powyżej szklanej półki oraz zasobniki w wewnętrznej stronie drzwi. Przestrzeń chłodzenia druga, obejmująca pojemniki znajdujące się pod szklaną półką na dnie komory. Ogólne warunki przechowywania produktów. No tutaj jest, żeby nie zapełniać za bardzo, żeby produkty stały w pewnym oddaleniu od ścianek oczywiście. Produkty łatwo przyjmujące zapachy obce jak masło, mleko oraz takie, które wydzielają intensywne zapachy ryby, śledzie, wędliny należy umieszczać w chłodni po uprzednim opakowaniu w folię.
Produkty przed umieszczeniem w chłodni należy ochłodzić do temperatury otoczenia, nie wolno wstawiać do chłodni naczyń z gorącą zawartością. Wszystko to jest dzisiaj jasne, no ale wtedy, jeżeli ktoś miał pierwszą taką w domu lodówkę, czy właśnie chłodnię, no to musiał się z tymi wszystkimi wskazówkami zapoznać. No i tutaj jest o rozmieszczeniu produktów, czyli co gdzie ustawiamy. Dla nas w sumie dosyć oczywiste, chociaż też może nie zawsze, no wtedy warto było taką instrukcję przeczytać. Na dole owoce jarzyny, tutaj w parowniku mrożonki, masło takie zwłaszcza dłużej przechowywane, mięso, drób, tutaj półeczka na jajka, sery, margaryny, no i pozostałe produkty na półkach. Parownik. A, tutaj jest nawiasem mówiąc jeszcze fajne zdjęcie też zapełnionej takiej lodówki. Mam wrażenie, że na drzwiach stoją same jakieś trunki alkoholowe, głównie chyba jakieś wina. W środku konserwy, tu jakaś butelka leży. Produkcja lodu. W parowniku chłodni sprężarkowej można otrzymać kostki lodu dla celów domowych. Wanienkę do wytwarzania lodu napełnia się wodą do wysokości około 5 mm od krawędzi. Umieszcza ją w parowniku w miejscu dla niej przeznaczonym. Po około 3-4 godzinach wanienkę z lodem można wyjąć. Jest tutaj też o wyłączeniu chłodni z użytku w przypadku zaistnienia okoliczności zmuszających użytkownika do wyłączenia chłodni z użytku, np. urlop, brak prądu i temu podobne. Należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, oczyścić chłodnię jak w czasie konserwacji, a następnie zostawić chłodnię wyłączoną z uchylonymi drzwiami. Konserwacja i obsługa chłodni. Tutaj jest zdjęcie agregatu ze skraplaczem. W przypadku stosowania termoregulatora firmy Danfoss, gałka termoregulatora stop oznacza stop, defrost odpowiada minimalnemu chłodzeniu, pozycja 7 odpowiada maksymalnemu chłodzeniu, czyli do tych chłodni były jeszcze, jak widać, różne regulatory. No tutaj jest dalej o konserwacji. W czasie pracy parownik chłodni ulega oszronieniu. Gruba warstwa szronu osiadająca na parowniku zmniejsza sprawność działania chłodni. Dlatego też należy raz w miesiącu, a w wypadku silnego szronienia częściej, odmrozić parownik i chłodnię dokładnie oczyścić. A po odmrożeniu parownika oczyszcza się go z resztek lodu, wodę z miseczki wylewa, a całą komorę myje ciepłą wodą z sodą, następnie czystą ciepłą wodą. Dla zapewnienia sprawnego działania agregatu należy co najmniej raz w roku oczyścić z pyłu skraplacz agregatu. Chłodnia nie wymaga dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, jej praca przebiega prawidłowo bez jakichkolwiek zabiegów przy działającym agregacie chłodniczym. No i tutaj jest kolejny rozdział 4, niedomagania chłodni. Automatyczny zespół chłodniczy wbudowany do chłodni sprężarkowej jest dobrze zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych i nie ulega uszkodzeniu. W wypadku stwierdzenia przerwy w pracy chłodni należy sprawdzić, czy sieć prądu elektrycznego posiada właściwe napięcie oraz czy termostat jest włączony. Agregat chłodniczy pracuje z zabezpieczeniem termicznym silnika, które działa samoczynnie, chroniąc silnik przed uszkodzeniem w następujących przypadkach: przy niskim napięciu w sieci, przy utrudnionym odpływie powietrza wokół skraplacza, przy nadmiernym wzroście temperatury w komorze na skutek wypełnienia ciepłą zawartością. W przypadku stwierdzenia, że nie wystąpiły usterki wyżej wymienione, a chłodnia nie pracuje, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem naprawczym wymienionym w karcie gwarancyjnej. Nie należy dokonywać jakichkolwiek napraw silnika i agregatu we własnym zakresie. Poszczególne detale agregatu chłodniczego mogą być rozbierane lub naprawiane jedynie w punkcie naprawczym upoważnionym do tego przez zakład produkujący chłodnię. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa może spowodować całkowite zniszczenie chłodni. Ponadto w wypadku stwierdzenia w punkcie naprawczym, że agregat chłodniczy był w jakikolwiek sposób naprawiany przez osoby nieupoważnione, zakład nie zapewni dalszej gwarancji. No i tutaj jest jeszcze ankieta dla użytkowników. Wypełniając niniejszą ankietę przyczynisz się do polepszenia jakości produkcji chłodni Foka i poprawy obsługi gwarancyjnej. Za wypełnienie i przesłanie ankiety serdecznie dziękujemy. No i tutaj można było wpisać, jak oceniasz użytkowość chłodni, czy jesteś zadowolony z jakości wykonania szafki, zużycie energii elektrycznej, rozmieszczenie półek, czy masz kłopoty w codziennej obsłudze, jakie masz uwagi dotyczące instrukcji obsługi, czy w okresie gwarancyjnym przeprowadziłeś naprawy, czy jesteś zadowolony z obsługi gwarancyjnej, czy jesteś zadowolony z obsługi w sklepie przy zakupie, uwagi pozostałe.
Dodatkowe uzupełnienie do instrukcji obsługi chłodni sprężarkowej Foca. Wyjaśniamy, że wykonujemy dwa typy chłodni sprężarkowej Foca, typ L7 i L7A. Chłodnie te różnią się między sobą jedynie agregatami. Chłodnia L7 posiada wmontowany agregat sprężarkowy produkcji czechosłowackiej, zakłady Kalex. Chłodnia posiada chłodnia posiada L7A, czy odwrotnie, chłodnia L7A posiada wmontowany agregat sprężarkowy produkcji Poniatowa LD 17000. Szafka i wyposażenie chłodni oraz sposób działania jest dla obu typów jednakowy. Zakłady metalowe Zakrzów, Wrocław, ulica Przedwiośnie 2. Tutaj jest jeszcze spis treści całej tej instrukcji. To jest właściwie wszystko. Bardzo fajna instrukcja, która myślę, że dosyć szczegółowo wyjaśniała sposób korzystania i zasadę działania tego typu chłodni domowej, czy po prostu lodówki, a ja obiecałem Wam jeszcze, że rzucimy okiem na, no właśnie, opinię użytkownika, czy jednego z użytkowników takiej chłodni, więc w tygodniku Przyjaciółka z 24 maja 1964 roku w rubryce Ciułanie i Bimbanie, gdzie czytelnicy narzekają na różnego rodzaju produkty i obsługę gwarancyjną, można przeczytać list pana Mariana Ramsa z Krakowa. W roku 1960 zaczęliśmy z żoną składać na lodówkę. Wreszcie kupiliśmy Fokę za 7000 zł. Służyła nam tylko 3 miesiące, potem zaczęła grzać. Zgłosiłem uszkodzenie w punkcie Argedu, Kraków, ulica Bohaterów Stalingradu, 2 tygodnie czekania, 2 miesiące naprawy. To nie było agregatu, to znów nie było czym odwieźć. Potem nie było czasu na włączenie i skontrolowanie przy odbiorze. Po odjeździe pracowników Argedu okazało się, że lodówka jak grzała, tak grzeje. A o tym, że była w naprawie, świadczy tylko popękana wewnątrz obudowa. Byłem u kierownika placówki Argedu, skończyło się na obietnicach. Ostatnio przyjął mnie pracownik, który nawet nie chciał mi odpowiedzieć, kiedy moją pechową Fokę będzie można naprawić. No, nie wiem, czy interwencja przyjaciółki spowodowała, że pan Marian Rams z Krakowa zdołał oddać swoją chłodnię Foca z sukcesem do naprawy, czy też otrzymał może w ramach gwarancji nowy egzemplarz. W każdym razie jest to ciekawy głos użytkownika, który na własnej skórze odczuł, że chłodnia po 3 miesiącach zamiast chłodzić zaczęła grzać. Co w sumie akurat w warunkach zimowych mogłoby być pewną zaletą tego typu urządzenia. No dobrze, bardzo Wam dziękuję. Myślę, że to nas troszeczkę ochłodziło w te upały, a ja, tak jak powiedziałem, postaram się może nawet w taką opisaną tutaj w instrukcji Fokę, najchętniej z tym agregatem z zakładów z wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Poniatowej zdobyć, a jak nie Fokę, to jakiś inny stary egzemplarz polskiej lodówki czy chłodni domowej. Przypominam, że pokazywałem to już kiedyś na jakimś filmiku, mam w piwnicy taką enerdowską zamrażarkę, ale znacznie nowszą, bo pochodzącą już z końca lat 80. I ją sobie na pewno też w jakimś oddzielnym odcinku o tego typu urządzeniach chłodniczych obejrzymy.